Psy są fascynujące. W ramach jednego gatunku znajdziemy zwierzęta o skrajnie różnych cechach fizycznych. Dla wszystkich jasne jest, że czworonogi mogą być całkiem małe i wielkie, ale różnorodność szat występujących wśród psów jest tak duża, że laikowi trudno ją sobie uzmysłowić. Zapraszamy Was do obejrzenia pierwszego odcinka w krótkiej miniserii dotyczącej właśnie pielęgnacji różnych rodzajów psiej sierści. W tym skomplikowanym zagadnieniu pomoże mi mistrzyni groomingu, pani Dominika Modrzewska, która od ponad 10 lat prowadzi psi salonik Gdynia i Chwaszczyno. Przyborów groomerskich użyjemy dzisiaj przy pielęgnacji długowłosych psów ras ozdobnych. Do dzieła! W tym odcinku będzie dużo czesania, ale jak przystało na kanał Tropidogradzi, musimy praktykę podeprzeć silnym fundamentem merytorycznym. Bo fakt, że psy różnią się rodzajem szaty jest oczywisty, ale co wpływa na jakość psiej szaty? Jako opiekun nie możemy nic zrobić z wrodzonymi cechami sierści pupila. Ale, co ciekawe, hodowca może to kontrolować i na przykład poprzez właściwy dobór pary hodowlanej polepszyć albo pogorszyć jakość szaty danego miotu. Natomiast obszarem, który bezwzględnie możemy kontrolować, jest żywienie. Udowodniono, że prawidłowe odżywianie, dopasowane do wieku i trybu życia psa, ma ogromny wpływ na kondycję i jakość jego włosa, a im obfitsza szata, tym wymagania żywieniowe rosną. Może to Was zaskoczyć, ale na stan sierści psów wpływa również poziom stresu. I nie chodzi tylko o jakość owłosienia, bo znane są choćby przypadki gwałtownej reakcji na stres w postaci ujawnienia się łupieżu, które pojawia się w sekundzie na skórze psa, na przykład w salonie groomerskim albo w lecznicy. Na koniec tej listy zostawiłam najważniejsze, czyli odpowiedni sposób pielęgnacji. Każda szata psa, czy długo, czy krótkowłosego, wymaga specjalnej uwagi i regularnego oczyszczania. Żeby ułatwić życie miłośnikom psów, którzy chcą w odpowiedni sposób pielęgnować swoje czworonogi, postanowiliśmy przygotować tę miniserię filmowych poradników z obszaru groomingu. Jak podejść do prawidłowej, podstawowej pielęgnacji psów ras długowłosych, w jakie narzędzia i w jakie kosmetyki się zaopatrzyć, o czym nie należy zapomnieć, czesząc naszego czworonożnego pupila. Dzisiaj wraz z Dominiką rozwiejemy wszelkie wątpliwości na ten temat. Zapraszamy. Jesteśmy już przy stanowisku groomerskim, a naszymi modelami są Yorkshire Beaver Ascari, Chihuahua krótkowłosa Charlie oraz długowłosa Boss z hodowli Bajlandrynka oraz Shih Tzu Lucy, zaproszone przez Dominikę. Dominiko, dlaczego akurat te rasy? Ponieważ bardzo często występują one w Waszych domach i sądzę, że warto dowiedzieć się, jak w prawidłowy sposób je pielęgnować, tak żeby ich szata zawsze była w doskonałej kondycji. Od czego zależy częstotliwość pielęgnacji psa? Czy mamy jakieś wytyczne, którymi musimy się kierować? Zdecydowanie wytycznymi jest rasa psa, ale też szata. Im szata jest bardziej puchata, obfita, wtedy należy pieska czesać praktycznie codziennie albo przeczesywać. Dzięki temu zawsze utrzymamy ją w dobrej kondycji i nie splącze się przy samej skórze, bo tam właśnie tworzą się u psów kołtuny. Co zrobić z młodym psem, z którym dopiero zaczynamy tą pielęgnację? Jak zacząć? Od czego? Na pewno warto go przyzwyczajać od samego początku w domu do czesania. Zapoznać z każdym narzędziem. Można psiakowi dać każde narzędzie do obwąchania, żeby był z nim zaznajomiony. Warto też pamiętać o suszarce i przyzwyczaić psiaki do suszenia. Najlepiej powolutku, małymi obrotami. No i oczywiście, jak suszenie, to wcześniej kąpanie. Ale czy to robimy już z psem, który jest prawie dorosły, czy zaczynamy od takiego małego szczeniaka? Wzięliśmy z hodowli szczenie 2-miesięczne. W którym momencie rozpoczynamy już tą pracę z tym szczenięciem? Dużą wiedzę na temat pielęgnacji danej rasy, kosmetyków, narzędzi powinien przekazać nam hodowca. Pielęgnację właściwie zaczynamy od samego początku. Dostajemy szczeniaka, który powinien mieć szatę w bardzo dobrej kondycji. Zaczynamy i siebie, i psa przyzwyczajać. Wierzcie mi, że jeżeli ta pielęgnacja będzie spokojna, będzie wprowadzana krok po kroku, to pies po prostu ją polubi i w salonie groomerskim będzie się czuł tak jak u Was w domu podczas tego, jak wypielęgnujecie psa.
Czyli pamiętajcie, nie czekajcie, aż pies podrośnie, obrośnie dorosłym włosem. Zaczynajcie od początku. Szczenie musi być wyszczepione na wszystkie obowiązujące szczepienia i wtedy dopiero można się udać do salonu i warto zaznaczyć, że jest to młody pies i jest to jego pierwsza wizyta. A czy możesz nam na Lucy pokazać, jak prawidłowo czesać takiego psa? Jaka jest technika tego czesania? Czy po prostu biorę szczotkę i przeczesuję właśnie. w sposób dowolny, jak mi się pies ułoży? Czy jest jakaś specjalna technika, która nam pomaga w tej pielęgnacji i wtedy będziemy robić to prawidłowo? Możesz to pokazać? Bardzo proszę. Bardzo ważną kwestię poruszyłaś, ponieważ szczotka, która przeważnie jest sprzedawana we wszystkich sklepach, nie jest najważniejszym narzędziem dla i groomera tak naprawdę i właściciela psów długowłosych, nawet jeżeli one są obcięte, to też wymagają bardzo dużo czesania, ponieważ ten włos jest obfity i często plącze się. I tu uwaga, on się plącze przeważnie przy samej skórze, więc mając grzebień, musimy zaczynać czesanie pasmo po paśmie od samej skóry, bo tu właśnie się kołtuny na naszych pieskach najczęściej tworzą. Warto, żeby ten grzebień przeszedł od samego początku włosa do samego końca. Natomiast szczotka jest narzędziem, które bardzo łatwo przechodzi i omija problem, co nie gwarantuje nam prawidłowego rozczesania. Można szczotką najpierw rozbić, bo czasami włoski są posklejane, żeby nie ciągnąć grzebieniem, ale na pewno docelowym narzędziem jest grzebień, który wejdzie bardzo głęboko w strukturę włosa i będziemy pewni, że wszystkie zawirowania w szacie są rozczesane. Jeżeli mamy tej szaty dużo, warto odgarnąć sobie ją i pasmami przeczesywać, bo będzie nam łatwiej. Zobaczcie, jak Lucy jest pięknie przygotowana do czesania, w ogóle się nim nie denerwuje i doskonale wie, że jest to zabieg przyjemny i wykonywany zarówno w domu, jak i w salonie dosyć często. Dzięki temu nasz psiak ma totalny luz. Prawda, Lucy? Prawda. Odnośnie narzędzi. Czy to jest tak, że musimy mieć dla psa specjalne groomerskie grzebienie, szczotki? Czy jakby przyszło komuś do głowy użyć takiego naszego grzebienia do naszej fryzury? Możemy? Zdecydowanie zalecam ze względów higienicznych też oddzielenie narzędzi naszych od psich. Wspomóżmy się wiedzą hodowcy i groomera i dobierzmy narzędzia ściśle groomerskie do danego rodzaju szaty. Jest to tak naprawdę zakup jednorazowy. Jeżeli kupimy dobrej jakości narzędzia, to starczą nam na całe życie, całą pielęgnację naszego psiaka. Zatem spróbujmy dobrać prawidłowe narzędzia do konkretnego rodzaju szaty. Zamieńmy naszych modeli, podziękujemy na razie Lucy. Poprosimy na przykład Ja również dziękuję. Bossa, czyli Chihuahua. Boss ma zdecydowanie inny rodzaj szaty niż Shih Tzu, wiadomo, no inna rasa. Natomiast chodzi mi o strukturę. Lucy ma tą szatę bardzo obfitą, puchatą. Boss bardziej już dotknij sama, lejącą, zupełnie jest inna struktura, dlatego podkreślamy to, że każdy pies, każda rasa ma zupełnie inną szatę i ten dobór narzędzi jest kluczowy. Nie możemy do wszystkich psów używać tych samych narzędzi, bo często ludzie tak myślą, tak, że szczotka, która pasowała do poprzedniego psa albo do tego psa, którego mam, będzie doskonale sprawdzała się u następnego. Biorąc u Bossa nawet bardzo wąski grzebień, on bez problemu przechodzi, tak? Ponieważ jego szata jest bardziej lejąca, mniej puchata, natomiast też występują okresy w roku, gdzie on ma więcej podszerstka, ale w takim grzebieniu mamy część szerszą i węższą, więc tak naprawdę ten jeden grzebień wystarczy nam na całego bosika do pielęgnacji, prawda? Warto pamiętać, że kołtuny tworzą się u psów przy samej skórze. Narzędzie musi wchodzić całe praktycznie w dół. Warto też czesać tą stronę, którą widzimy i od tej strony, czyli od twojej, żeby było bezpieczniej, tak, żebyś mogła w razie czego wyjąć narzędzie. I kontrolować to, co się dzieje. Tak, i kontrolować to, co robisz. Tutaj wszystko idzie gładko. Też świetnie cieszysz, bo nie podrywasz grzebienia w górę, czyli nie zahaczasz, tak, bo u niego nie jest to problem, ale u psów, które są długowłose i mają bardzo puchatą szatę, może to być dyskomfort. Warto też trzymać skórę, tak? Spróbujmy rozczesać ogon, bo on już ma
lekkie, posklejane włoski, może nam najpierw pomóc szczotka. Zobaczcie, że Bosik poczuł lekki dyskomfort, więc najpierw szczotka, która nam rozbije te pasma posklejane, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I teraz można użyć grzebienia, który zagwarantuje nam, że tutaj już żadnych zawirowań nie będzie. I warto to robić najpierw szerszą częścią, tak? A później ewentualnie na końcu przeczesać węższą częścią, czyli o mniejszym rozstawie tych ząbków. Czyli wtedy, przepraszam, że Tak. wejdę w słowo, kiedy już bez żadnego oporu szersze rozstawienie zębów przechodzi mi przez ten Tak. włos, wtedy mogę zamienić na węższe, żeby jeszcze usunąć. Żeby być pewną, że nic tam nie zostało. I co najważniejsze, trzymamy ten ogon, czy trzymamy tą skórę, żeby nie bolało psa. Czyli nie ciągnąć. Naciągamy, tak samo jak my tutaj się czeszemy, mamy długie włosy, to też sobie zabezpieczamy. Jeżeli chodzi o ruch, to wkładamy sobie to narzędzie od samego początku, od samej nasady włosa i w ten sposób wiemy, że narzędzie przeszło przez całą długość włosa, wychwyciło wszelkie niedoskonałości, ewentualne kołtuny. Nie jest posklejany, jest cały taki rozłożony, ten włos jest... Tak, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę jeżeli mamy niewyczesaną szatę i mamy kołtuny, tak, to skóra nie oddycha, powietrze nie przechodzi i ta szata nie może spełniać wtedy funkcji swoich, tak, dokładnie. Warto sprawdzać włos za uszami. Tu troszeczkę jest inna struktura tego włosa i często tam występują jakieś zawirowania. Warto sprawdzać też brzuch, pachwiny, czyli pachy powiedzmy sobie i tutaj tylnią, wewnętrzną część ud, no bo cóż, pies schodzi, brudzi się, dochodzi tam woda i bardzo często tam się zbijają takie naprawdę mocne filce. Najłatwiejszy jest grzbiet. No i kolejną sprawą, jeżeli mamy takie jak mieliśmy u Shih Tzu Lucy, rozbudowaną tą szatę na nogach i w czasie właśnie takiego okresu listopad, grudzień, mokrych miesięcy, no to tam szczególnie trzeba po każdym spacerze obmyć te łapki, wyczesać i wysuszyć. Skoro jesteśmy przy tym temacie, to od razu dopytam, Tak? czy zatem po obmyciu, czy ja mam ten włos od razu na mokro rozczesać i wówczas wysuszyć? Stawiamy pieska, opłukujemy brud, myjemy raz szamponem, myjemy drugi raz szamponem, tak? Trzecia jest odżywka, bardzo dokładnie wypłukujemy produkty, po czym suszymy sobie i też wyciskamy, odciskamy ręcznikiem w dół sobie wszystko i wtedy możemy jeszcze użyć odżywki w sprayu i wyczesać na mokro. Zdecydowanie wyczesywanie na mokro jest bezpieczniejsze. Włos jest bardziej elastyczny, nie porwiemy tego włosa, nie urwiemy, więc jak najbardziej. Zdradzę Wam taki trik, taką pomoc, która pozwoli bardzo dobrze wykorzystać produkt, czyli szampon. Warto go w większym pojemniczku rozrobić i pianą umyć psa. Dlatego, że ona się bardzo dobrze rozprowadzi po całej powierzchni, nie spłynie nam, tak jak koncentrat dany tylko w jednym miejscu i będzie łatwiej dotrzeć i wykorzystać prawidłowo ten produkt na całej szacie równomiernie. Później najważniejszą sprawą, bardzo ważną może sprawą jest dokładne spłukanie psa w każdej części, czyli pod pachami, pod udami, wszystkie te takie mniej dostępne części trzeba szczególnie sprawdzić. Następnie wyciskamy psa, to tak śmiesznie brzmi, bardziej delikatnie odciskamy po to, żeby ten nadmiar wody usunąć. Zawijamy w ręcznik i też trzymając tego pieska w ręczniku parę minut, bardzo fajnie wchłania się ta woda, więc mamy mniej suszenia, ale przed tym wszystkim i przed suszeniem warto psa rozczesać. Włos mokry jest elastyczny, włos mokry mniej się niszczy. Są też bardzo fajne odżywki w sprayu, które jeszcze wspomagają ten proces, żeby ten włos był bardziej śliski, nawilżony i to czesanie jest dużo łatwiejsze. Powiedz mi, jak często w ogóle kąpać tego typu psy długowłose?
Czy to jest jakiś sposób? Często Bo często ludzie pytają, raz w tygodniu, raz w miesiącu. Niektórzy twierdzą, że nie wolno zbyt często, bo się Myślę, zepsuje. że we wszystkim jest potrzebna równowaga. I znowuż odwołujmy się do tego, jaki to jest pies, jakiej szaty. Czasami pies się w czymś wytarza, czasami pies w czymś się ubrudzi, więc musimy go wykąpać. Ale ja uważam, że taka średnia raz na 2 tygodnie jest wystarczająca. Pamiętajmy też, że mamy łój na każdej skórze, który zabezpiecza bardzo częste mycie, a zwłaszcza szamponami na przykład wybielającymi czy mocnymi może powodować przesuszenia, więc musimy też wyczuć i zobaczyć. Podpowiedz nam, a jak prawidłowo dobrać szampon dla psa? Musimy przede wszystkim patrzeć na rasę, tak? Są już na rynku miliony szamponów i często dostosowane i dedykowane nawet tej danej rasie. Bardzo dobrym podpowiadaczem jest zawsze hodowca, groomer. Często groomerów można kupić kosmetyki, więc jeżeli nie jesteśmy pewni, nie czujemy się w tym temacie dobrze, to warto się odnieść do specjalistów. Rozmawiałyśmy o takiej pogodzie jesiennej. Jak jest z ubieraniem psów w tym okresie? Czy musimy ubierać psy raz małych, miniaturowych? Czy powinniśmy? Czy to utrudnia nam życie? Czy wręcz ułatwia? Często mamy podzielone zdania. Natomiast wiele z tych ras nie ma podszerstka, czyli ja w cudzysłowie nazywam tego swetra, tego docieplacza, ma tylko tą okrywową szatę. Jest im najzwyczajniej w świecie zimno. Oczywiście nie możemy przesadzać. Jeżeli mamy dodatnią temperaturę, a ubierzemy psa w sweter i kurtkę, to go przegrzejemy, co też nie jest dobre. Jeżeli mamy pogodę deszczową, czyli płynie ten deszcz, ta szata cała przemaka, są kurteczki, są kombinezony. Co to jeszcze dla nas oznacza? Dużo łatwiejszą pielęgnację później w domu. Bo jeżeli mamy kombinezon, który odcina się przy łapkach, zabezpiecza całego psa, to zdejmując go w domu mamy tak naprawdę 3/4 roboty z głowy. Ku przestrodze warto, żeby te kombinezony i żeby te ubrania w środku nie miały za dużo polarów, ocieplaczy, ponieważ to powoduje większe kołtunienie się szaty i to też musicie brać pod uwagę, że jak to ubranko pracuje razem z psem, przesuwa się, to też może spowodować dodatkowe zmiany w tej szacie, więc przeczesywanie po takim spacerze jest jak najbardziej wskazane. Chciałabym wrócić jeszcze do jednego tematu, czyli do tych kołtunów. Które miejsca są newralgiczne, co powoduje ten problem. Poprośmy zatem naszego kolejnego modela, czyli podziękujemy już bossowi, zaprosimy Ascariego. Ascari dzisiaj do nas specjalnie przybył nie od razu po fryzjerze. Tu mamy taki kołtunik, nam się pojawił, niewielki, tak? Więc rozczesujemy sobie tą szatę, która jest dookoła, tu też jakiś mamy. Wyodrębniamy ten kołtun. Najpierw pionowymi ruchami sobie rozbijamy. Zobaczcie, jak delikatnie to robię. Powoli, nienerwowo, żeby psa nie ciągnąć. Trzymam tutaj od skóry, żeby było bezpieczniej i przyjemniej. I po takich pionowych ruchach wykonuję poziome. Tu mamy takie drobne kołtunki, które też możemy delikatnie wyciągnąć palcami. Przeczesujemy cały kosmyk i patrzymy, czy jeszcze gdzieś mamy zawirowania. I słuchajcie, nie ciągniemy na siłę. Nie ciągniemy nigdy na siłę, po tym możemy się tylko dorobić niechęci naszego psa do rozczesywania, bo warto dobrać też fryzurę do swoich możliwości. Jeżeli nie mamy czasu, nie mamy możliwości, dzisiaj mamy mnóstwo fryzur, które pięknie wyglądają, a ułatwią nam tak naprawdę pielęgnację. Nie codziennie kąpiemy psa, nie codziennie jesteśmy w stanie sprawić, żeby ten włos był mokry, bardziej elastyczny, tak jak mówiliśmy. I tutaj wychodzą naprzeciw takiemu problemowi kosmetyki, które są dostępne na rynku też w bardzo szerokiej gamie, czyli spreje, i one tą szatę nam nawilżają. Szata staje się bardziej śliska, bardziej elastyczna i to czesanie mniej boli, bo łatwiej przychodzi ten grzebień. Musimy zwrócić po prostu uwagę, jaką szatę nasz pies ma i w jaki sposób byśmy chcieli jej pomóc. Kochani, wiemy już, gdzie się tworzą kontuny, wiemy, jak je prawidłowo rozczesywać, że możemy sobie pomóc. To my teraz podziękujemy naszemu modelowi, a my Wam pokażemy coś, co zostało zdjęte z psa bardzo zaniedbanego
i do czego możemy doprowadzić nieprawidłową pielęgnacją albo jej brakiem. No cóż, tutaj mamy szatę psa, która została ogolona, bo nie było innego wyjścia. Zobaczcie, jak mocno ten filc jest związany. Wiadomą sprawą jest, że skóra nie oddycha pod takim filcem, że mogą się tworzyć różne zmiany na skórze, odparzenia. Mogą też wejść jakieś chorobowe jednostki w tą skórę. Taką szatę należy zgolić i odhodować na nowo. Sami widzicie, wygląda to przerażająco, a pomyślcie sobie, jak ten pies musi się w takim kocu czuć i jak to musi wielki dyskomfort mu sprawiać, zwłaszcza w lato, ale w zimę też, bo ta szata w ogóle nie pełni swoich funkcji. I co? Jak się zapatrujecie na samodzielną pielęgnację psów ras długowłosych? Myślę, że kluczowy jest sposób, w jaki będziecie wykonywali to zadanie, bo wiedząc, jak to właściwie robić, będziecie mogli sprawę załatwić szybko i bez problemów, z pożytkiem dla waszego ukochanego czworonoga. Przypominam, że do tematu groomingu jeszcze na kanale Tropidogradzi wrócimy, dlatego pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli chcecie o coś zapytać, to warto zostawić komentarz, a jeśli podobał wam się ten film, to zostawcie lajka. Na pewno nie zaszkodzi. Do zobaczenia.